jeżeli ktoś sobie tam gdzieś, przepraszam, no, w uszy, w pępek wbija krzyżyk i tak jako zdoba, no to już jest dla mnie bardzo niestosowne. Dla mnie osobiście bardzo niestosowne, bo to, cóż to, no są pewne kanony, no jednak noszenie na piersi, prawda, czy na ręku, to jest co innego niż gdzieś tam sobie w nos, czy w czoło, czy w ucho. Ksiądz Bogusław Kowalski I Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie. Grzebiemy w przykazaniach, tak jak obiecaliśmy, ale od razu słowo wyjaśnienia, bo dzisiaj ten odcinek zapowiadany szumnie jako Q&A, czyli... Pytanie i odpowiedzi. Dobry jest, dobry jest. Nie, no, ksiądz idzie jak przecinak normalnie, ja nie wiem co to będzie. Po 10. przykazaniu to już w ogóle na angielski się przerzucimy. Ale tak, żebyśmy sobie to wszystko ułożyli, ponieważ działamy w jakimś trybie oczywiście, tak jak Państwo doskonale wiedzą. Bardzo się cieszymy, bo rozmawialiśmy o tym i dziękujemy za bardzo pozytywny odzew w kontekście przykazań w ogóle i tego tematu. Tak, rzeczywiście, niby znamy, niby Tak. ciągle wokół przykazań nasze życie religijne, duchowe się toczy, a jednak to jest temat niewyczerpalny. Ale to już przy okazji wielu tych przykazań, które omawialiśmy, tak? Wyszło na to i doszliśmy już do tego punktu, że one są bardzo proste, ale jakże trudne. No, chociażby przykazanie nie zabijaj, które już oczywiście zapraszamy do oglądania tego odcinka, ale to nam chyba pokazało najbardziej, prawda? Że Tak. tu nie chodzi o taką dosłowność. Ale obiecane pytania i odpowiedzi, ja mam tutaj notes, czyli telefon, gdzie wyciąłem Państwa pytania i też dziękujemy bardzo za wszystkie pozytywne słowa. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas pozdrawiają. Po 10. przykazaniu wrócimy do kolejnych, tak jak po 11 pytania i odpowiedzi też. Tak. Q&A. Dobra, jesteśmy w środku. Ksiądz błysnął. Jesteśmy w środku, to jedziemy. potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Jedno z pytań. W których momentach mszy świętej należy zapalić gromnicę? Może nie jest to związane bezpośrednio, chociaż jest to związane z przykazaniami, no bo Dzień Święty święci. Tak, ale chodzi o święto Matki Bożej Gromniczej, rozumiem, No tak? chyba tak, no tak generalnie. No bo to jest ten moment, no bo w różnych liturgiach, w różnych momentach, inaczej jest w Wigilii Paschalnej, inaczej jest na mszy świętej przy chrzcie dziecka, a inaczej jest na roratach, inaczej jest w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. Jesteśmy w okolicy tego święta Matki Bożej Gromnicznej, czyli Ofiarowanie Pańskie. No myślę, że kiedy Państwo tego słuchają, to już jesteśmy chwilę po, ale generalnie rozumiem, warto że wiedzieć. jeszcze to mamy tak w miarę świeżo. Wtedy zapalamy na samym początku mszy świętej, bo na samym początku jest albo procesyjne wejście ze świecami, albo wchodzi procesyjnie asysta kościelna z celebransem i dokonuje się poświęcenia świec na czas kazania i pozostałej liturgii eucharystycznej gasi się i potem, żeby to światło jako znak Chrystusa zanieść światło na oświecenie pogan z kantyku Symeona. Te słynne słowa, które my duchowni wypowiadamy zawsze w tak zwanej komplecie, modlitwie brewiarzowej, bo przypomnę, że Pan Bóg złożył obietnicę Symeonowi, że nie umrze, nie odejdzie z tego świata, póki nie ujrzy oczekiwanego Mesjasza i za natchnieniem Ducha Świętego przyszedł do świątyni. Wtedy Maryja z Józefem przynieśli Jezusa i te słowa. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały oczekiwanego Zbawiciela, światło i ze światłości, prawda? I potem, tak jak wspomniałem, zapalamy po Komunii Świętej przed rozesłaniem i z tym światłem, jeśli uda się, idziemy do domu, przez miasto, przez wioski, jeżeli się uda, że oto my tu niesiemy Chrystusa. To podobnie jak przy poświęceniu ognia troszeczkę, tak proceduralnie, przepraszam za określenie. Wigilię Paschalną, poświęcenie ognia, to trzystopniowe zapalanie paschału i przy tym już
trzecim zapalamy świecę, no to jest jeszcze inny moment, prawda? Przy chrzcie, no to już nie będę w szczegóły wchodził, no bo to już dotyczy samego Chrztu Świętego. Na roratach wychodzimy procesyjnie z lampionami, wszyscy mają płonące lampiony i podobnie na kazanie i na pozostałą część liturgii gasimy, a potem zapalamy i niesiemy lampiony. To jest, no, ale generalnie trzeba powiedzieć, że światło w liturgii ma ogromne znaczenie. Mogę pytanie bonusowe, takie ode mnie, troszkę niezwiązane z tym tematem, ale ja go nigdy księdzu nie zadałem w sumie. A co się stanie, jak na przykład no, jest przeciąg, czasami ktoś wchodzi i paschał zgaśnie podczas mszy? No, mój Boże, też bym nie robił z tego wielkiego halu. To jest tak jak troszeczkę, żeby też nie sprowadzić tego do magii, że Tam są czasami te kapturki takie. są no to... kapturki, staramy się, żeby jednak nie zgasł, ale są rzeczy no, do końca od człowieka niezależne. To jest tak, jak i zasadą jest, żeby ogień olimpijski był cały czas płonący z Aten, z Olimpu, żeby był przewieziony, przeniesiony no, w różne formy. A w okresie igrzysk transportu jesteśmy, tak. Żeby nie zgasł. No i taka, no a jakby nie daj Boże się coś stało, że zgasł. No i co? Jeszcze raz zaczynać? No nie. Robimy wszystko, żeby nie zgasł. Albo, no wiadomo, Wigilię Paschalną, żeby nie zgasł. Albo światełko betlejemskie. Też przywiezione z Betlejem samolotem, osłaniane, żeby nie zgasło. Potem głównie przez harcerzy w różnych organizacjach, w kościołach, w parafiach, żeby to światełko betlejemskie w linii prostej, które nie zgasło, było przekazywane dalej. No ale jakby, no nie daj Boże się coś stało, no to co? No zapalniczka. No stało się, no. Ale nie, pytam w kontekście takim, że na przykład służba liturgiczna wtedy na przykład lektor, ministrant może podejść w trakcie mszy, powinien teoretycznie. Na wyraźne polecenie księdza, tak, no powinien, tak. Ale ksiądz... Tak, oczywiście, tak. No, ale to się zdarza, no staramy się, ale no to jest tak... No nie, no to życie, przepraszam, no to trzeba określić w ten sposób. No A weźmy taką sytuację, nie wiem, może jest to troszeczkę, przepraszam za wyrażenie, od czapy porównanie. Pięknie zastawiony stół, już goście, wszyscy mają niedługo przyjść, mama, serweteczki, już półmiski na stole, wszystko. Dziecko podejdzie, pociągnie za obrus, pół rzeczy zrzuci na podłogę. No i co? No i odwołać przyjęcie, no ratować co się da. Okay. Są sytuacje, na które człowiek nie do końca ma wpływ. Zawijamy do tematu. Widz nasz o pseudonimie niku Reni9409. Jeśli nie muszę, ale idę w sobotę, a nie w niedzielę na mszę świętą, to jest grzech. Czyli jakby bo rozmawialiśmy o tym a propos święcenia Dnia Świętego, że niedziela przede wszystkim, ale w razie czego ta sobota, wieczór też może być, w zależności od sytuacji. Tu jest pytanie, że nie mam takiej sytuacji, ale wolę, czy chcę, czy idę w sobotę na mszę świętą. I tutaj zawsze jest ten lekki dylemat. Ja jednak się skłaniam ku temu, że po pierwszych nieszporach tak zwanych wchodzimy już w niedzielę. Czy w liturgii brewiarzowej, liturgii godzin tych czytań liturgicznych. W większości parafii jednak już jest msza święta z niedzieli. I jeżeli ktoś idzie w sobotę, bo sobie tak wybiera, ma powód, nie ma powodu, na pewno zadośćczyni obowiązkowi uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Wspólnoty neokatechumenalne, prawda? Mają liturgię już niedzielną późnym wieczorem. Ja natomiast, jest coś jeszcze takiego jak tak zwany wzgląd duszpasterski, żeby jednak nie odciąć się od niedzielnej mszy świętej, bo ja spotkałem się z takimi sytuacjami, że ktoś boi się dużego tłumu. Jeżeli jest duży tłum w kościele, mówi, ja wpadam w jakieś lęki. Ja mówię, to zdecydowanie w sobotę. A jak przyjdę w sobotę, jest mniej ludzi, ja jakoś mam większe poczucie bezpieczeństwa. Nie wiem, z czego to wynika. Różne mają ludzie jakieś upodobania albo lęki, prawda? Skłonności. I tutaj trzeba to uszanować. Skoro Kościół wyszedł
z taką ofertą i praktykuje się to korzystać. Ale jednak, żeby mieć taką więź z całością parafii, a jednak w niedzielę przychodzi zdecydowana większość, to bym jednak zalecam, żeby raz na jakiś czas, mimo sobotniej wieczornej liturgii, być też w niedzielę. To grzech czy nie? Nie. Czyli to nie jest grzech, Nie. ale jednak lepiej pielęgnować tę bo niedzielę. grzechem to byłoby, jeżeli z lenistwa, z lekceważenia wygodnictwa nie idę w ogóle na Eucharystię, czy ona jest w sobotę wieczorem, czy ona jest w niedzielę. Okej. Ale tutaj, jeżeli wybieram sobotę wieczór i przeżywam, Czyli grzechu nie ma. Na pewno nie. Okej, dobra. Jedziemy dalej. Pan Krzysztof Orlikowski 7584. Tak, pan Krzysztof się tutaj wpisał. Mam 2 pytania do księdza Bogusława, bo to jest księdza Bogdana, ale ksiądz jest Szkodzi, tak. Dla znajomych Bogdan. Dobra, tak już serio. Z racji zawodu, a jestem kierowcą, często nie ma mnie w domu. Czy msza słuchana przez internet w niedzielę się liczy? To jest pierwsze pytanie. Drugie, w dzień powszedni często słucham mszy, w nawiasie uczestniczę we mszy podczas jazdy. Czy to nie jest profanacja? Po pierwsze, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, jeżeli nie ma możliwości, właśnie wykonując ten zawód, być na mszy świętej, to jak najbardziej. Czyli trzeba internet, wysłuchać. okej. Bo ja rozumiem doskonale, że pan jako kierowca czasami wyjeżdża 6 rano, a wraca 22, nawet jeżeli jest Albo zmiennik. i za tydzień. No, to już skrajne sytuacje. Ale nawet jednego dnia, nawet gdy jest 2 kierowców na zmianę, bo to teraz są takie przepisy, że nie można więcej chyba jak 8 godzin i nie ma możliwości, no to chwała Panu, że słucha Pan i gratuluję takiej gorliwości, słucha Pan. To jest tak, to trzeba przyłożyć taką miarę trochę, jak ludzie chorzy nie mogą wyjść z domu i słuchają przez radio albo oglądają w telewizji, a Pan wykonując taki zawód, mając możliwość wysłuchania tej mszy świętej, no to ja mogę tylko pogratulować, ale jak nie ma możliwości, bo jeżeli Pan wyjeżdża na 4 godziny, to oferta w parafiach jest na ogół taka, że i rano, i wieczorem, oferta w cudzysłowie mówię, układ mszy świętych. Ale ta oferta to dobre słowo, myślę, że nie Może urąga, i tak, no takie myślę, czytelne tak, jest. czytelne. Jak nie ma możliwości, to jak najbardziej. To jest analogicznie do sytuacji, jeśli bardzo Polacy często wyjeżdżają do arabskich krajów, nawet i w zimę, do ciepłych arabskich krajów wyjeżdżają, nie ma tam kościoła i co zrobić? Jeżeli w hotelu, pensjonacie siada ktoś i wysłuchuje niedzielnej mszy świętej przez internet, chwała Panu. Kiedyś, to chyba było w zeszłym roku albo 2 lata temu, bo to już możemy w latach liczyć nasze spotkania z Państwem, było takie wręcz świadectwo w jednym z wpisów, właśnie chyba Pani pisała, że to był jakiś wakacyjny temat, czy coś takiego, że właśnie i zawsze jak planuję wakacje i nie ma kościoła, to wtedy... Tak. Wtedy ten internet. A drugie pytanie... Tak, bo tu właśnie chodziło o to, bo musimy to rozdzielić, bo jedno to jest jakby uczestniczę przez internet w tej mszy, a drugie... czy jak słucham sobie... Że w dzień powszedni często słucham mszy podczas jazdy, czy nie jest to profanacja? Czyli jakby jedna rzecz to jest ta niedzielne uczestnictwo przez internet, a drugie to jest to, że Pan po prostu jest w pracy, jedzie, no i tam msza święta, tak. No i teraz ja pamiętam taką sytuację sprzed, uwaga, 45 laty, kiedy upadała komuna, rodziła się Solidarność i wtedy jeden z postulatów był, żeby słuchać mszy świętej, żeby była msza święta transmitowana przez radio. I to się łączy trochę z pierwszym pytaniem. I opowiadał mi ktoś, gdy jechał tak zwanym dalekobieżnym autobusem w niedzielę, kierowca przed wyruszeniem w drogę, a to było 500 kilometrów, zapytał, czy nie będzie przeszkadzało
nie było tych takich słuchaweczek nowoczesnych, czy nie będzie komuś przeszkadzało, że on włączy przez radio transmisję mszy świętej, bo on by chciał jako kierowca wysłuchać, ale był bardzo delikatny, czy komuś to nie będzie przeszkadzało. Jeden mężczyzna tylko powiedział, ja nie potrzebuję słuchać, ale nie będzie mi przeszkadzało. Proszę włączyć, jeden człowiek, bardzo tolerancyjny, proszę włączyć ze względu na mnie jednego, nie odbiorę możliwości wysłuchania mszy świętej. I cały autokar, łącznie z kierowcą, w ciszy jechali i 45 minut wysłuchali mszy świętej przez radio. Taki bardzo budujący przykład, jak Polacy potrafią się dogadać, jak tylko chcą. Ale jeszcze wrócę do tego. Ja nie sądzę, żeby to była profanacja, ponieważ oczywiście nie jest to ideał. To nie jest uczestnictwo we mszy świętej, ale to jest, do czego by porównać, to nie jest pełnia Eucharystii, no bo trzeba by przyjść jeszcze w pełni, żeby uczestniczyć, przyjąć komunię świętą. Ale jeżeli ktoś nawet chce mieć kontakt z codziennym Słowem Bożym, a ono jest czytane na Eucharystii. Jeżeli ja oczyma wyobraźni duchowo przenoszę się do świątyni, duchowo się łączę też z tymi wiernymi, którzy uczestniczą w tej mszy świętej, no jednak ja uchylam swoje serce, że gdzieś jestem fizycznie daleko, mam możliwość tych mediów, wykonuję swoją pracę i słucham mszy świętej, no po to ona jest, żeby też gdzieś komuś w drodze przypomnieć o tym, co się dokonuje w świątyni na ołtarzu. Podkreślam, nie jest to normalne uczestnictwo, na pewno, ale nie widzę tu elementu profanacji. Tak, absolutnie, tak. Czyli to jest domyślam tak, się- jak sobie ludzie jeżdżą autem w daleką trasę, łączą się z radiem jakimś, jednym, drugim, bo czy jest Koronka, czy Różaniec, bo tych katolickich stacji jest teraz dużo i o różnych porach jest Różaniec, Koronka jest o 15. I teraz ktoś sobie jedzie i na palcach trzymając kierownicę, bo już żeśmy przestrzegali, trzymając kierownicę oburącz, na paluszkach sobie odmawia z radiem Koronkę czy Różaniec. Bardzo nieszpory czasem i inne czytania. Bardzo budujące. No właśnie miałem pójść krok dalej w sensie tych aplikacji różnych, no nie będziemy tu reklamować, bo to nie w naszym interesie, ale nie, tak poważnie, że są różne aplikacje, możliwości, nawet same czytania po prostu na dany dzień. Ale oczywiście, a weźmy nawet, włączy się czasem bardzo rano, czy z Jasnej Góry godzinki. Ktoś sobie jedzie, słucha, albo razem ze śpiewającymi chwali Matkę Bożą o niepokalanym poczęciu właśnie w tym pięknym śpiewie godzinek. Wracając do tej historii z autobusem jeszcze i tego pana, Tak. to kilka takich rzeczy. Fajnie, no wiadomo, że jest to już prawie niemożliwe. Fajnie byłoby z nim porozmawiać, jak on się czuł potem. To jest jakby takie już coś, pytanie bez odpowiedzi, że Ale tak ja powiem. tak troszeczkę abstrahuję No. w związku z tym, jak Polacy potrafią się dogadać. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedyś jeden z kultowych seriali, prawie 40 lat temu, w Kamiennym Kręgu, był taki serial. Polska zamierała od 15 do 17, bo leciały 2 kolejne odcinki. I pamiętam, byłem na uroczystym obiedzie po obłóczynach jednego kleryka. Siadamy już do stołu w rodzinnym domu o 15. Część gości, włączcie telewizor, bo w Kamiennym Kręgu. Żadnego Kamiennego Kręgu! Tu jest obiad, trzeba rozmawiać. Ale włączcie, bo wypadnę, co tam dalej się wyda. Żadnego, i początkowo kłótnia. I gospodarz mówi, proszę Państwa, to żeby pogodzić, to włączę tylko wizję, ale dźwięk wyłączę. No może być. Jak się pięknie Polacy dogadali. Można? Bez dźwięku, ale żeby Ale obraz to jest chociaż fajna był. nauka, ja mam nadzieję, że z tego rolka powstanie, z samego tego, bo w całej tej historii jest jedna rzecz i przez wrodzoną moją, może nie złośliwość, ale takie trochę szpileczki, wbijanie szpileczek, jak ktoś z Państwa chce i o ile ta rolka, mam nadzieję, powstanie, a jak nie powstanie rolka, to ten odcinek i tę wypowiedź księdza Bogusia, jak ktoś zna jakiegoś ateistę, to można mu to puścić, bo wielokrotnie o tym powtarzamy, że
Okej, no szkoda, że ja są, nie potrzebuję, ale mnie Tak. nie będzie to przeszkadzało. Proszę włączyć i niech wszyscy słuchają. Ja właśnie tak, bo powiedziałem to bardzo, że szkoda, że są, to dokończę, żeby nie było. Tak. No, jakby wiadomo, że chcielibyśmy, żeby wszyscy wierzyli Tak. i kochali Pana Boga, ale jak nie wierzą, to niech nie przeszkadzają. I szanujmy się nawzajem. O, właśnie. I my uszanujmy też Tak. ludzi, którzy nie mają łaski I wiary. nawet można powiedzieć, że tutaj tak demokratycznie, no bo jednak większość chciała, Tak, prawda? tak. Tak, więc to tak przy okazji. I pytanie, teraz zmienimy trochę temat. Tak. Bo to było a propos nadużywania imienia Pana Boga i mówiliśmy o różnych też gestach, symbolach, które są pozytywne i jakby można powiedzieć wkalkulowane w nasze chrześcijaństwo, w nasz katolicyzm. Są takie, które urągają, to już mamy wyjaśnione. Ale pani Dorota zadała pytanie znowu, jakże oczywiste, ale z drugiej strony podrążmy to trochę. A czynienie znaku krzyża na chlebie przed rozpoczęciem krojenia. My robimy to od dzieciństwa. Moja żona to robi, ja też to robię. Święta sprawa. Ja to samo dokładnie. Nieważne, czy chleb w markecie, czy własny. A to nieważne. Tak jak panu, tak samo i mnie. Ja jestem starszy, dużo starszy. Ciągle towarzyszy Tam dużo. ten obraz babci mojej, bo prababci nie pamiętam. Nie znałem prababci. Ten nożem, a jak nie nożem, to ręką, a zwykle nożem, przed Nożem, tak. rozpoczęciem krojenia pierwszej kromki znaku krzyża na chlebie. Najczęściej na spodzie, bo jest płasko i wygodnie. Oczywiście. Dlaczego? To tak jak żegnamy się przed jedzeniem, znak krzyża powinniśmy uczynić, ale chleb pełni szczególną rolę i chleb jest jakimś takim szczególnym znakiem czuwania opatrzności Bożej. Bo o chlebie i wodzie można przeżyć. Ten chleb używany też jednak do Eucharystii, czy on jest kwaszony, czy nie kwaszony, to zostawiamy już przepisy liturgiczne. Tylko przede wszystkim w modlitwie pańskiej, chleba naszego powszedniego. Ja bym, jeżeli święcimy pokarmy, to nad koszyczkiem w Wielką Sobotę czynimy znak krzyża, kropimy święconą wodą. Ja już bym może nie nadużywał, żeby na kiełbasie, czynić znak krzyża, bo jednak ja bym tu wydobył dla pewnego ładu, porządku i takiej tradycji, podtrzymywania tradycji chleb tylko. I absolutnie gratuluję, że pani to czyni, bo to jest znak dziękczynienia Panu Bogu za to, że mam co jeść. Ale podkreślam jeszcze raz, chleb pełni szczególną, wyjątkową, niepowtarzalną, jedyną rolę i dlatego ten znak krzyża, co mi się bardzo podoba i absolutnie pochwalam, jak najbardziej. Przemienienie liturgiczne raz. Dwa, najbardziej podstawowy posiłek, znaczy element posiłku, tak? Element, można dzisiaj te chleby są jakie chcemy już w Ale tej chleb chwili, możemy, jak już mówiliśmy sobie i kiedyś, fit, i nie jeść fit. z wędliną, ze smalcem, z masłem, ale chleb to chleb. Chleb to chleb. On jest tym jakby kręgosłupem. I ja nawet zaryzykuję, broń Boże, bez szydery, proszę tak tego nie odebrać, nawet te chleby fit. No to jest przecież Ale pieczywo to jest chleb. i to jest chleb, tak. Oczywiście, jak najbardziej. Dlatego ten gest bardzo mi się podoba, tak jak wiele innych znaków krzyża czynimy w różnych momentach. Przecież ja pamiętam dziadka swojego, który, ja jeszcze pamiętam, że dziadek miał tutaj, nie wiem jak to się nazywało, przewiązywał sobie takie płótno, ziarno. Ja pamiętam nie tylko z tej automatycznej sieczkarni, nie sieczkarni, a tej Młockarni. dwóch mieszczuchów i nie mogą Tam z siewnika. tego sprzętu. Siewnik. Ja byłem świadkiem, już młodsze pokolenie siało zboże siewnikiem, ale mój dziadek jeszcze tradycyjnie. Pamiętam ten znak krzyża nad ziarnem, zanim on pierwszy gest wykonał posiania tego ziarna rzucanego w glebę, na pole.
No ale mnóstwo, sportowcy, teraz niedawno rozmawiałem o roli wiary w sporcie i też o tych gestach, kiedy one są puste, jak ktoś traktuje jako, ale to jest tak, jak i widzimy, że niektórzy noszą sobie krzyżyk w kolczykach jako element tylko ozdobny, a nie znak A wywołała się chrześcijaństwa. dyskusja i to chyba dotyczyło drugiego albo trzeciego przykazania. Tak, Mignęło mi to w Państwa wpisach. A propos biżuterii, tak. bo tam było zagadnienie, Jak traktować? jak traktować, no bo ja noszę krzyżyk, tak? Tak. Noszę krzyżyk, ale tych medalików przez lata, bo to i na komunię się tam dostało Maryjkę, tak? Przepraszam za Tak. infantylizację, ale medalik z Maryją, krzyż. Z niepokalaną, bo to Tak. tak się dzieciom wtedy daje najczęściej. Tak, no i właśnie jak to traktować, inaczej, domyślam się, żeby trochę, making long story short, domyślam się, że jak noszę ja, nie wiem, moja córka tam gdzieś nosi, żona i tak dalej i nie jest to jako ozdoba, tylko nasz Tak. znak, okej. Ale tam była bardzo ciekawa dyskusja a propos właśnie tych łańcuszków z krzyżykiem tam na bok, bo to tak modnie teraz, nie? I tak dalej, jak są też dziesiątki różańca pod to podciągnięte. Ja akurat mam z medalikiem, Tak. ale miałem taką, gdzie był krzyżyk też poziomo i na przykład znajomy mi zwrócił uwagę, mówi ty, no ale to tak... I mówię, ale wiesz, to wygodnie jest, to przecież to nie jest dekoracja, ja z tego korzystam, tak? Jeżeli jest to traktowane jako symbol religijny i jest to jeszcze przydatny w przypadku różańca, czy jakiejkolwiek koronki, czy obrączki w formie różańca na palec, jak najbardziej polecam. Natomiast... Czyli to wtedy nie przeszkadza, przepraszam, że tak nazywałem Nie, się nie. po imieniu, że to jest poziomo, a nie wisi. Nie, no ręka różnie się układa. Mi też medalik Myślę, że nie ma super. co przesadzać. Natomiast ewidentnie, jeżeli ktoś sobie tam gdzieś, przepraszam, no, w uszy, w pępek wbija krzyżyk i tak, że jako zdoba, no to już jest dla mnie bardzo niestosowne. Dla mnie osobiście bardzo niestosowne, bo to, cóż to, no są pewne kanony, no jednak noszenie na piersi, prawda, czy na ręku, to jest co innego niż gdzieś tam sobie w nos, czy w czoło, czy w Ozdabianie ucho, się. tak. No, trzeba brać też kontekst jakiś kulturowy, też i tradycje, zwyczaje i tak dalej. Ja już mówiłem kiedyś, że noszenie w ogóle medalików, krzyżyków na szyi wzięło się stąd, jak było kiedyś niewolnictwo i żeby niewolnik uciekając od swojego pana i władcy, żeby go potem znaleźć i jakby zidentyfikować, że on do tego czy innego należy pana i władcy, to takie zgrzewano metalowe jakby obręcze, żeby nie mógł zdjąć i wygniatano, wytłaczano imię władcy, do którego ten niewolnik należał. Jak go złapano, gdy on uciekł na wolność, to odstawiano go. I oczywiście do kogo należy. I medalik, który my nosimy, czy krzyżyk, jest symbolem, do kogo ja należę. Oczywiście to nie jest takie niewolnictwo jak ziemskie, ale ja należę do Boga, do Chrystusa, Takie do moje Maryi. duchowe oddanie. Tak, no to co mówimy, oddaje się w niewolę Maryi. Oczywiście niewola Maryi, czy w niewolę Jezusowi, no to nie Tak, jest to to- ziemska niewola. tak, no to ale są- należę do. Jeżeli mam krzyżyk, to ja należę do Chrystusa i to jest czytelny znak, prawda? A można nosić i krzyżyk i medalik razem? O tak, ja już nie chcę tutaj ukazywać. Ja mam na łańcuszku krzyżyk i mam szkaplerz, metalowy szkaplerz świętego Michała Archanioła. I one obok siebie wiszą. Aha, to normalnie. Tak, na łańcuszku. Tak, wiele osób tak robi, bo chce mieć 1, 2 znaki. Na koniec jeszcze wrócę do znaku krzyża. Pytanie znowu bonus ode mnie, ale od razu mi przyszło do głowy, jak ksiądz mówił o święceniu pokarmów, bo często też się myślę, że każdy z nas spotyka z tym, że jak stoimy, najczęściej na zewnątrz, bo wtedy zazwyczaj ładna pogoda i wygodniej też wszystkie pokarmy poświęcić. No i jest takie właśnie, ksiądz to kropidło bierze, woda święcona leci i takie jest część osób za księdzem, tak podąża, a część tak nie wiadomo, co jest. I taki No to jest odwieczny problem. Ja już z tym
przyznam, nie walczę. Ja No już dobra. się poddałem, bo wielu księży nie odpuszcza i mówi, proszę państwa, ja święcę pokarmy nie was. Chyba że was ktoś ma zjeść. Ale nie, na koniec się zdarza, że czasami jeszcze ksiądz no to to tak. wtedy to tak. I ja kropię ludzi na koniec, bo to zawsze można uczynić, żeby już ten znak krzyża jakby był związany z pokropieniem ludzi, a nie, przepraszam, kiełbasy, jajek i chleba, Dobra, bo to jest jakby inne poświęcenie. To jest podobnie jak na pogrzebie. Ksiądz w liturgii pogrzebowej kropi trumnę, ale ludzie mają przyzwyczajenie, że to pokropienie koniecznie łączy się ze znakiem krzyża, więc ja, żeby w cudzysłowie nie na pusto był ten znak krzyża, jeszcze pokropię zgromadzonych na pogrzebie. To są takie drobiazgi, ale to trzeba wyczuć duszpastersko. Ja bym z tym nie walczył. To ksiądz mówi ze swojej strony, ale spróbujmy to w takim układzie technicznie ułożyć, no bo niedługo Wielki Post i właśnie święcenie pokarmów i tak dalej, więc spróbujmy to technicznie ułożyć. Jeżeli daję do poświęcenia medalik lub różaniec i idę do księdza, najczęściej poza mszą gdzieś tam w zakrystii, prawda, żeby ksiądz mi pobłogosławił, poświęcił. To jak ksiądz czyni znak krzyża i błogosławi medalik lub pokarm na stole lub różaniec, to ja wtedy też mam się Nie muszę. Nie muszę. Ale jak się ktoś przeżegna, to nic się nic złego nie się stanie. nie dzieje. Okej. I dlatego ja przy poświęceniu podobnie, bo dobrze, że Pan bywa, jak święcę jakiekolwiek dewocjonalia, osobę stojącą obok, proszącą o to, również koropię i ona się żegna. To jest im więcej gestów religijnych. A jak ksiądz na przykład, który nas nie pokropi, ale ja wykonam ten gest, to można, tak to już jest. lepiej go wykonać świadomie, w pełni, Tak niż jest, tak... tak, oczywiście. Niż automatycznie, Niż takie tak taniec bezmyślnie. robotę, Tak, tak. To zdecydowanie. Mamy nadzieję, że trochę nasze... Tym bardziej, jeśli Tak? jest to znak krzyża, warto przy tej okazji powiedzieć, jest to znak krzyża bardzo wyraźny, z szacunkiem, a nie oganianie się od much albo zapinanie guzika, jak niektórzy czynią. Znak krzyża powinien być starannie wykonany, a nie takie, jakbyśmy się wstydzili. Normalnie północ, południe, zachód, wschód, Tak jest. a nie... Oczywiście, tak. No to żegnamy się z Państwem w takim układzie na teraz, ale oczywiście wracamy do przykazań i jesteśmy cały czas w przykazaniach Bożych. Natomiast pytanie, jak Państwo widzą, zapraszamy. Tym bardziej, że jak Państwo się przekonali, nawet najprostsze pytania, najciekawsze nauki nam dostarczają. Każde pytanie ma sens i nie ma głupich pytań. Jak to ktoś powiedział, najgłupsze pytanie jest to niezadane. Nie ma co się wstydzić, bo nawet jeżeli wydaje się komuś, że może to głupie być, nie, dlatego że jeżeli to jest uczciwie zadane, nie tak jak myśmy w szkole zadawali pytania, żeby lekcji nie było, ale jeżeli ktoś to robi szczerze, uczciwie, to jak najbardziej prosimy o pytania i dziękujemy za te sugestie na dzisiejszy odcinek i dziękuję. I ja mam też prośbę o wpisy i nie chodzi nam o to, żeby zasięgi robić, znaczy to też, no bo jesteśmy na YouTubie, ale czy taka formuła też Państwu odpowiada, żebyśmy co jakiś czas te P i O robili? Skumulowali Tak. kilka pytań i wyjaśniali. Tym bardziej, że jak Państwo wiedzą, forma naszych spotkań jest taka dosyć, jest cykliczna, ale no my też jakby, jak Państwo widzą, staramy się reagować, ale nie zawsze damy radę na bieżąco, więc sobie zbieramy Państwa pytania. Proszę dać znać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szczęść Boże wszystkim. A te? To? A oczywiście Kciuki, dzwoneczki, sygnaturkę Państwo klikną, to wtedy będzie wiadomo, że ksiądz Boguś wyjaśnia. Dziękuję. Dziękuję, szczęść Boże.